Lekcja pod tytułem Równania wielomianowe, zaawansowane metody rozwiązania. Gorąco sugeruję przed obejrzeniem tej lekcji obejrzeć przynajmniej ten film Równania wielomianowe, podstawowe metody rozwiązania, a także dodatkowo twierdzenie bez U, ale zwłaszcza ten pierwszy. No ale zaczynamy. Najpierw kilka słów wstępu. Myślę, że oczywiste rzeczy tutaj powiem, ale wolę je powiedzieć. Mianowicie przypominam, że równanie wielomianowe to takie równanie, które można sprowadzić do tej postaci, czyli w od x równe 0, gdzie w od x jest wielomianem. I druga sprawa, też mam nadzieję oczywista, że liczby, które są rozwiązaniami tego równania wielomianowego, nazywamy pierwiastkami. Ok, i w tym filmie, który nazwałem równania wielomianowe, podstawowe metody rozwiązywania, a polecałem, żeby go najpierw obejrzeć, przedstawiłem te podstawowe procedury obliczania pierwiastków. A tutaj pokażę Ci dwie dodatkowe, bardziej zaawansowane, które wzbogacą Twój arsenał umiejętności. Kiedy je zastosujesz? No, albo wtedy, kiedy nie jesteś w stanie zastosować podstawowych metod, albo wtedy, kiedy po prostu zadanie każe Ci stosować to, czego za chwilę nauczę, albo wtedy, kiedy Twoim zdaniem tak będzie po prostu szybciej, bo okaże się, że to, czego tutaj nauczę, niejednokrotnie, choć nie zawsze, będzie szybsze niż to, co oferują podstawowe metody rozwiązywania. No to zabierzmy się za pierwszą z tych metod. Metoda pierwsza, czyli twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu. Otóż jest pewien sekret, który ułatwia szukanie pierwiastków całkowitych. Jeżeli wielomian ma współczynniki całkowite, to jest ważne, że to współczynniki są całkowite, czyli wielomian jest o takiej postaci, a nie jest takiej. Zobacz, te współczynniki 2, minus 5, 7 to są liczby całkowite, a tutaj już mamy o 0,5, 5,4, to już nie są całkowite. A więc ten absolutnie przypadek tutaj nas nie interesuje. Czyli jeżeli wielomian ma współczynniki całkowite, jest na przykład o tej postaci, to jego pierwiastki całkowite muszą być dzielnikami jego wyrazu wolnego. A wyraz wolny to jest ta liczba. Jeszcze to będę rozwijał. I to, o czym właśnie powiedziałem, to takie potoczne ujęcie bardzo ważnego twierdzenia, a oto jego formalna treść. To jest twierdzenie o pierwiastkach całkowitych. Ona mówi, co następuje. Jeżeli pewien wielomian, który w ten sposób tutaj wypisałem, gdzie, to jest bardzo ważne, ten ostatni element, czyli wyraz wolny a0 jest różny od zera, o współczynnikach całkowitych, czyli wszystkie współczynniki tego wielomianu są całkowite i ten pewien wielomian ma jakiś pierwiastek całkowity, tu go nazwałem k, to wtedy ten pierwiastek k jest dzielnikiem wyrazu wolnego, tego a0. A teraz po polsku to samo, uwaga. Teraz zaczniemy to tłumaczyć na polski. Co to znaczy? Po pierwsze, ten wyraz wolny, jeszcze raz przypominam, że to jest ta liczba na końcu wielomianu, która nie ma przy sobie x, czyli o ta liczba, ta tutaj. W tym wypadku to jest ta. Na przykład w wielomianie tym właśnie, który tu wypisałem, wyrazem wolnym jest minus 3. I teraz o czym mówi to twierdzenie? Ono mówi, że jeżeli chcemy znaleźć pierwiastki całkowite tego wielomianu, to musimy sprawdzić tylko te liczby, które dzielą ten wyraz wolny, czyli właśnie ten minus 3. No jakie to są liczby? Jakie są dzielniki minus 3? Wypisałem. Minus 1, 1, minus 3, 3. To są dzielniki tego wyrazu wolnego. Czyli nie musimy sprawdzać wszystkich liczb świata, czy mogą być pierwiastkami, tylko te 4 liczby, te, które są dzielnikami wyrazu wolnego. Upraszcza to robotę, prawda? Czyli co to znaczy też sprawdzać? Przypomnę na wszelki wypadek. Czyli trzeba do wielomianu pod liczbę x podstawiać po kolei tych kandydatów, tak bym powiedział, na bycie pierwiastkami. W tym wypadku to są te liczby. I sprawdzać, czy jak podstawimy, to wyjdzie 0. Jeżeli wyjdzie 0, to znaczy, że ta liczba, która była kandydatem, jest w rzeczywistości pierwiastkiem. Teraz przećwiczmy to sobie na konkretnym przykładzie, żeby do końca to wyjaśnić. Oto nasz przykład. Polecenie jest takie. Znajdź pierwiastki całkowite wielomianu, o tego tutaj,
w od x równego x do trzeciej minus 2x kwadrat minus 5x plus 6. Musimy wykonać 4 kroki. Krok pierwszy to jest sprawdzenie, czy wszystkie współczynniki są całkowite, bo twierdzenie tego wymaga, że współczynniki mają być całkowite. No to sprawdzamy, jakie tu mamy współczynniki. Przy x stoi 1, przy x do trzeciej stoi 1, przy x kwadrat stoi minus 2, przy x stoi minus 5, no i wyraz wolny tak. Te liczby wszystkie są liczbami całkowitymi, więc odpowiedź jest tak. Wszystkie współczynniki są całkowite. No to możemy iść dalej, bo jakby choć jeden z nich nie był, no to dalej to twierdzenie nie ma zastosowania, ale u nas są. No to krok drugi, określamy wyraz wolny, czyli ta liczba, przy której nie stoi x, no to w naszym wypadku, to jest ta liczba, czyli wyraz wolny, my go zazwyczaj oznaczamy jako A0, to jest 6. Krok trzeci. Wypisz wszystkie dzielniki wyrazu wolnego, czyli dzielniki szóstki. No to wypisuję. Minus 1, 1. Minus 2, 2. Minus 3, 3. Minus 6, 6. To są wszystkie dzielniki wyrazu wolnego. Mamy je, no to teraz jedziemy dalej. Tylko zrobię sobie trochę miejsca, bo tu będzie sporo pisania. O, tak, żebym to widział. Krok czwarty i ostatni. Sprawdź każdy z dzielników, zaczynając od najmniejszych, podstawiając go do wielomianu. To, że od najmniejszych to już nie jest wymóg, tylko doświadczenie pokazuje, że dobrze jest zacząć od najmniejszych, bo tam zazwyczaj w cudzysłowie czają się te pierwiastki, choć nie zawsze się to sprawdza. No ale tak czy owak po kolei musimy je sprawdzać. Kiedy się zatrzymamy? Bo zobacz, tutaj tych kandydatów to są nasi kandydaci na bycie pierwiastkiem. Jest ich 2, 4, 6, 8. Mamy 8 kandydatów. Czy to oznacza, że trzeba będzie 8 razy wykonać podstawienie każdego z nich? Może się okazać, że nie, bo kiedy się zatrzymamy? Wtedy, kiedy już znajdziemy wszystkie pierwiastki. A ktoś powie, a ile ich jest tych wszystkich pierwiastków? To my już wiemy z poprzednich lekcji, że jak wielomian jest stopnia n, a tutaj ten wielomian jest stopnia n równe 3, to jest ta najwyższa potęga, to i pierwiastków też jest 3. Bo pierwiastków jest maksymalnie tyle, jaki jest stopień wielomianu. Więc jak będziemy za chwilę szukali, sprawdzali tych kandydatów i po kolei podstawiając pierwszego, drugiego, trzeciego do wielomianu, co zaraz na Twoich oczach będę robił, i już znajdę 3 pierwiastki, to wtedy już nie będę szukał dalej, bo będę miał pewność, że na pewno dalej już nie ma co szukać, bo ich nie ma. No to zaczynamy. Od lewej strony, od najmniejszych i teraz uwaga, ktoś powie, to najmniejszych chyba będziesz niedobrze stosował, bo ja najpierw wezmę minus 1, a później 1, a przecież jest minus 6 tak naprawdę najmniejsze. Dlaczego? Dlatego napisałem to słowo najmniejszych w cudzysłowach. Bo powinienem zacząć od minus 6, prawda? Ale tak naprawdę chodzi o najmniejszą wartość bezwzględną. To jest dobry trop, żeby zacząć od tej strony, gdzie jest najmniejsza wartość bezwzględna. No to wtedy już rzeczywiście od minus 1, 1, później minus 2, 2 i tak dalej będziemy jechali. No to zaczynam. Czyli sprawdzam pierwszego kandydata, czyli policzę podstawiając pod x minus 1, czyli w od minus 1 sobie liczę. No to podstawiamy. Było x do trzeciej, czyli mamy minus 1 do trzeciej. Dalej było minus 2x kwadrat, czyli minus 2 razy minus 1 do kwadratu. Dalej było minus 5x, czyli minus 5 razy minus 1 i dodać wyraz wolny równa się 6. No cóż, muszę to teraz policzyć. No to mamy tak. Minus 1 do trzeciej, skoro podnosimy liczbę ujemną do potęgi nieparzystej, no to jest minus. No 1, cokolwiek byśmy nie podnosili do jakiejkolwiek potęgi, to i tak nam wychodzi 1. Dalej mamy. Minus 1 do kwadratu, tutaj będzie 1, czyli mamy minus 2 razy 1. Dalej mamy minus 5 razy minus 1, to jest po prostu 5. No i przepisuję 6. No i teraz arytmetykę. Mamy minus 1, tutaj będzie minus 2, bo minus 2 razy minus 1, no tu jest minus 2, o tak zapiszę.
Plus 5 plus 6 w sumie jest 8. To jest różne od zera, a więc nie. Tutaj napiszmy sobie nie. Pierwszy kandydat nie jest pierwiastkiem. No to liczymy dla następnego. Teraz w od 1. W od 1. Proszę bardzo. X do trzeciej, czyli podstawiam 1 do trzeciej. Minus 2x kwadrat, czyli 1 do kwadratu. Minus 5 razy x, czyli razy 1, dodać 6. 1 do trzeciej, 1. Minus 2 razy 1 do kwadratu, czyli 1, to jest po prostu minus 2. Minus 5 razy 1 to jest minus 5 i dodać 6. Jak to posumujemy, to nam wyjdzie 0, czyli tu się wielomian wyzerował, czyli tak, to jest nasz pierwszy pierwiastek, na niebiesko go zaznaczę. I teraz kolejny pierwiastek. Ja myślę, że już widzisz, jak to się liczy, no chyba nie trzeba ci pokazywać tych rachuneczków, od razu powiem, że jak to policzyłem, a jakże, to w od minus 2 okazało się po tych obliczeniach, że jest równe 0, czyli tak, też jest pierwiastkiem, na niebiesko. Dalej w od 2. Tutaj jak podstawiłem, to wyszło minus 4, czyli nie. Dalej kolejny kandydat to było minus 3, czyli w od minus 3. Jak policzyłem, wyszło mi 12, czyli też nie. Ten kandydat niestety nie spełnia naszych wymagań. Natomiast w od 3, jak podstawiłem pod x, policzyłem, wyszło mi 0, czyli tak, to też jest pierwiastek. I w tym momencie mówię stop, dalej nie muszę, bo już znalazłem 3 pierwiastki. Pierwiastkami zatem są, od góry wypiszę na roboczo najpierw 1, minus 2 i 3. A więc formalnie możemy zapisać tak ładnie odpowiedź, że pierwiastkami są te xy, które należą do zbioru minus 2, 1, 3, trójelementowego zbioru. To jest nasza odpowiedź. Jak widzisz tutaj w tej metodzie nie było nic zaawansowanego, sama arytmetyka, no tutaj aż do bólu, prawda, bo gdybym tak szybko nie znalazł tych 3 pierwiastków, no zresztą nie rozpisywałem tych pozostałych przypadków, wpisywałem ci te kropeczki tutaj, ale ja je sobie musiałem policzyć, ty też będziesz zmuszona to rachować, ale to jest czysta arytmetyka, czyste rachowanie, nie ma tu żadnych zaawansowanych rzeczy, więc niektórzy po prostu wolą tą metodę, tak jak powiedziałem na wstępie. Czasami widzimy, że można znaleźć pierwiastki, czyli rozwiązać równanie wielomianowe innymi metodami, tymi, o których mówiłem w swoim pierwszym filmie. Ale ktoś mówi, ok, ja się wezmę za to, dlatego że tak po prostu będzie mi prościej, nie będę się zastanawiać, a być może nawet po prostu wyjmę kalkulator i to policzę. O ile nauczyciel pozwala robić to na kalkulatorze, to już inna sprawa. Dobra, tak wygląda ta pierwsza metoda, a teraz przejdziemy do drugiej. Metoda druga, czyli twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu. Przed chwilą zajmowaliśmy się przypadkami, kiedy pierwiastki były liczbami całkowitymi. A co jeżeli pierwiastek nie jest liczbą całkowitą, tylko ułamkiem? No to na to też jest sposób. Tym sposobem jest wykorzystanie twierdzenia o pierwiastkach wymiernych. Najpierw je poznajmy, a później pokażę, jak je wykorzystujemy. To twierdzenie mówi coś takiego. Jeżeli pewien wielomian w od x, tutaj rozpisany, gdzie a0, czyli wyraz wolny, musi być różny od zera i wyraz ten przy najwyższej potędze, czyli an, też musi być różny od zera, jeżeli ten wielomian o współczynnikach całkowitych, czyli nadal te współczynniki muszą być całkowite, jeżeli ten wielomian ma pierwiastek wymierny postaci ułamka po prostu, mamy tutaj ułamek, gdzie p i q są liczbami całkowitymi, czyli po prostu taki tradycyjny ułamek, gdzie w liczniku i w mianowniku są liczby całkowite, to wtedy to twierdzenie mówi coś takiego, że liczba, która jest w liczniku, czyli p, jest dzielnikiem wyrazu wolnego, czyli a0, a liczba, która jest w mianowniku, czyli q, jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potędze, czyli an. Skomplikowane?
No to przejdźmy do przykładu, mam nadzieję, że wtedy to się wyjaśni. Zatem do roboty. Oto nasz przykład. To jest typowe zadanie, które mówi rozwiąż równanie, no i tutaj to równanie jest podane, albo ono jest czasami tak sformułowane, znajdź wszystkie pierwiastki wielomianu. Wtedy to nie jest podane w postaci równania, tylko jest napisane w od x i dalej to, co tutaj mamy, czyli 2x do trzeciej i tak dalej. Niezależnie od tego, czy masz wersję polecenia rozwiąż równanie, czy znajdź wszystkie pierwiastki, bo to jest tak naprawdę to samo, no to wykonujemy po kolei następujące kroki. Żeby móc zastosować twierdzenie, które przed chwilą poznaliśmy, najpierw trzeba sprawdzić, czy wszystkie współczynniki są całkowite, no bo to jest wymóg tego twierdzenia. No to sprawdzamy sobie, jakie my tu mamy współczynniki. Przy pierwszym elemencie z lewej strony współczynnikiem jest 2, dalej mamy minus 3, przy x kolejnym mamy minus 8, no i wyraz wolny to jest minus 3. To są same liczby całkowite, a więc odpowiedź jest tak. Wszystkie współczynniki są całkowite. No to krok drugi. Określ wyraz wolny i współczynnik przy najwyższej potędze. Na niego się często mówi współczynnik wiodący. Takiego określenia będę tu używał, bo możesz się z nim spotkać w zadaniach czy w innych jakichś materiałach. No to jaki mamy wyraz wolny? Czyli to jest ta liczba, przy której nie stoi żaden x, czyli nasz wyraz wolny, czyli A0 najczęściej się to oznacza, to jest minus 3. A teraz współczynnik wiodący, czyli ta liczba, która stoi przy x z najwyższą potęgą, no to jest o to miejsce, czyli dwójeczka, prawda? Czyli an. To oznaczamy i w naszym wypadku to jest 2. Ok. Mamy wyraz wolny i współczynnik przy najwyższej potędze. No to teraz krok trzeci. Wypisz wszystkie dzielniki wyrazu wolnego. To jest wyraz wolny, minus 3. Te dzielniki w twierdzeniu oznacza się literką P, małe p. No to do jakiego one zbioru należą, czyli jakie są dzielniki wyrazu wolnego? Od najmniejszego. Minus 1, 1, minus 3 i 3. Mamy dzielniki wyrazu wolnego, a teraz dzielniki współczynnika wiodącego, czyli my to oznaczamy sobie przez Q. Jakie są? No, współczynnik wiodący ma wartość 2, więc jego dzielniki to są minus 1, 1, minus 2, 2. Ok, to mamy. No to teraz przechodzimy do kolejnego kroku. No to teraz zrobię sobie więcej miejsca, bo tu więcej pisania będzie. Stwórz listę wszystkich możliwych pierwiastków wymiernych postaci PQ, czyli mówiąc krótko, z tych dwóch zbiorów, zbiór na P, zbiór na Q, muszę wypisać wszystkie ułamki, gdzie P jest w liczniku, a Q w mianowniku. Ta lista to będą nasi kandydaci na pierwiastki. No to jedziemy. Od lewej. Biorę sobie tak. Najpierw w P mam minus 1. Może tak. Będę najpierw brał sobie Q, czyli w mianowniku ma być minus 1. Minus 1, minus 1, minus 1. Tu jest trochę tego pisania. To można zrobić, jak już nabierzesz wprawy, tak naprawdę o wiele szybciej, ale pokażę krok po kroku. Czyli tak, wziąłem pierwsze Q, wpisałem do mianownika, a teraz do licznika biorę po kolei wszystkie P, jakie mam. Czyli tak, pierwsze P to jest minus 1, później jest 1, później jest minus 3 i 3. No i cóż, to jest 1, prawda? To jest minus 1. To jest 3. A to jest minus 3. Ok, pierwszych 4 kandydatów mam i tak dalej. Teraz biorę do mianownika jedynkę, czyli znowu piszę pierwszy ułamek, drugi ułamek, trzeci ułamek, czwarty ułamek, a do licznika wstawiam po kolei P, czyli minus 1, 1, minus 3, 3. No i liczę minus 1 przez 1 to jest minus 1. Tu jedynka, tutaj minus 3, a tutaj 3. Ok. Dalej jedziemy. Kolejne P to jest minus 2. Podkreślam, jak już nabierzesz wprawy, będziesz to robić szybciej, ale na razie robimy to tak krok po kroku.
Mam przygotowane już mianowniki i do licznika wszystkie p wpisuję. Minus 1, 1, minus 3, 3. No i tu mamy jedną drugą, tu mamy minus jedną drugą, tu mamy 3 drugie. Nie będę tego na liczbę mieszaną zamieniać, nie ma takiej potrzeby dla dalszych działań, a tu mamy minus 3 drugie. No i biorę teraz już ostatnie Q w mianowniku, będzie dwójka jednym słowem. Do licznika wpisuję P. Minus 1, 1, minus 3, 3. No i tu mamy minus 1 druga, tu jest 1 druga. Tu jest minus 3 drugie i ostatnie to są 3 drugie. Ale mi się na was groliło, wybacz. No dobra. No to teraz patrzę sobie od lewej strony, w porządku takim biorę pierwszą kolumnę i wypisuję kandydatów. No z pierwszej kolumny to wszystkie liczby są kandydatami, czyli mam 1, minus 1, 3, minus 3. A teraz patrzę na drugą kolumnę i oczywiście jeżeli w tej drugiej kolumnie już jakiś kandydat został wpisany na listę tą niebieską, to go nie biorę. Tak, minus 1 wpisana, minus 3 wpisane, trójka wpisana. To tu już nie musiałem nic dopisywać. To kandydaci się, można powiedzieć, powielali tutaj. Biorę następną kolumnę, trzecią. No tutaj się nic nie powiela, tu mam, więc przepisuję. 1 druga, minus 1 druga, 3 drugie i minus 3 drugie. I biorę ostatnią kolumnę, minus 1 druga już jest na liście, 1 druga jest na liście, minus 3 drugie jest na liście i 3 drugie też jest na liście. Ok, no to w ten sposób, jak widzisz, stworzyłem, to jest moja lista kandydatów na bycie pierwiastkiem. I teraz przechodzimy do części zasadniczej. Otóż, gdy mamy już wszystkich kandydatów znanych, to mamy dwie drogi. Droga pierwsza, ja ją nazwałem czysta arytmetyka. Po prostu będziemy podstawiali kolejnego kandydata do wielomianu i sprawdzali, czy ten wielomian się zeruje. Jeżeli się zeruje, kandydat jest pierwiastkiem, jeżeli nie, szukamy następnych. I zatrzymujemy się, gdy znajdziemy n pierwiastków, no gdzie n to jest stopień wielomiany, już tłumaczyłem dlaczego. No to zacznijmy, proszę bardzo. Pierwszy kandydat, jedyneczka, czyli w od 1, podstawiam do wzoru na wielomian. Nie mam go tu przed oczami, ale będę to robił z pamięci. To mamy tak, 2 razy x do trzeciej, czyli 2 razy 1, bo zamiast x podstawiam jedynkę. Dalej było minus 3 razy x do kwadratu, czyli 1 do kwadratu. Minus 8 razy x, czyli 8 razy 1. No i wyraz wolny minus 3. Jak sobie to porachujemy, rachunki, już pozwoli, że tutaj ona pisze 3 kropki, to jest, myślę, już uprawnione, żebym nie musiał się wygłupiać z tymi rachunkami, to wyjdzie minus 12, czyli jest różne od zera. Czyli niestety nie. Pierwszy kandydat nie jest pierwiastkiem. Podstawiam następnego, w od minus 1. Jak tutaj porachuję po podstawieniu, okaże się, że wychodzi 0, czyli tak. To jest nasz pierwiastek, pierwszy pierwiastek, na niebiesko go zaznaczę. I tak po kolei, później jak ja to wszystko po kolei popodstawiałem, to się okazało, że w od minus 1 drugiej, oj napisz to ładniej na Boga, jak bazgrolisz, w od minus 1 drugiej równa się 0 oraz w od 3 równa się 0. Czyli to też jest pierwiastek i to też jest pierwiastek. Dalej już nie szukałem, no bo wiem, że jak już znajdę maksymalnie 3 pierwiastki, bo wielomian jest trzeciego stopnia, no to już więcej nie istnieje, więc mogę podać w takim momencie odpowiedź, że moje pierwiastki to są te xy, które należą do zbioru minus 1, trójelementowego zbioru, minus 1 druga i 3. I to była pierwsza droga, czyli czysta arytmetyka. Mówiąc szczerze, taka sama droga sprawdzania, czy coś jest pierwiastkiem, jak w tej poprzedniej metodzie, prawda? Też tam było sporo tej arytmetyki, tutaj też można pójść tą drogą. I mówiąc szczerze, na tym zakończyć. Czyli wyznaczam sobie kandydatów, podstawiam do wielomianu i tak długo
podstawiam, aż nie znajdę odpowiedniej liczby pierwiastków. A ta liczba jest mi znana, no bo ją określa stopień wielomianu. Ale jest i druga droga, teraz o niej. Niektórzy ją wolą, nie trzeba ją mówić. Otóż druga metoda jest taka, że po pierwsze znajdujemy sobie nasz pierwszy pierwiastek, a przypomnę, że nasz pierwszy pierwiastek przed chwilą znaleziony to było -1 i zatrzymujemy się, już nie szukamy następnych pierwiastków, tylko stosujemy twierdzenie bez u. Dlatego sugerowałem obejrz film na ten temat. Tutaj przypomniałem na czarno to twierdzenie bez u. Mianowicie to mówi to twierdzenie coś takiego. Jeżeli pewna liczba a, czyli u nas to jest właśnie to a, jest pierwiastkiem wielomianu, no myśmy przed chwilą już wykazali, że -1 jest pierwiastkiem wielomianu, czyli mówiąc krótko zeruje wielomian. Jak podstawiliśmy -1 do wielomianu, to wyszło 0. Wszystko ok. To wtedy co się dzieje? To wtedy ten wielomian jest podzielny przez x minus a. Czyli można to zapisać coś takiego, że ten wielomian nasz, ja go za chwilę rozpiszę, jest podzielny przez x minus a. Minus, a teraz napiszę to minus a. O. A jest równe -1, prawda? Czyli tak naprawdę to jest w od x podzielić w naszym wypadku przez x plus 1. To mówi to twierdzenie. To dzielenie daje w wyniku jakiś tam wielomian q od x. Z tego twierdzenia, z twierdzenia bez u, mamy gwarancję, że wyjdzie nam jakiś wielomian q od x. Nie będzie żadnej reszty. To jest istotne, że tutaj reszty nie ma. Tylko jak wykonamy to dzielenie w od x przez, w naszym wypadku, x plus 1, to wyjdzie nam jakiś wielomian. I czasami ten wielomian, za chwilę zobaczymy, czasami ten wielomian jest takiej postaci, która nam pozwala znaleźć resztę pierwiastków i właśnie dlatego czasami ta metoda druga jest fajniejsza od tej pierwszej, bo tam się trzeba sporo narachować, nie? No to zobaczmy, co nam tu wyjdzie. Czy zastosowanie drugiej metody da nam szybszy wynik? Da nam ten sam wynik, tylko czy szybciej do niego dojdziemy? Sam ocenisz lub sama. Ok, nasze w od x to miało taką postać. 2x do trzeciej minus 3x kwadrat minus 8x minus 3 to w nawiasie podzielić przez to x dodać 1. I teraz trzeba wykonać to dzielenie. I dlatego też warto wiedzieć, jak się dzieli. No, albo dzielimy pisemnie, albo jeśli się da, ktoś umie, no to metodą Hornera. Oczywiście nie będę tego tutaj rozpisywał. Tylko wykonałem to dzielenie, jest o tym mój odpowiedni film, a tak naprawdę 2 filmy, dzielenie wielomianów i dzielenie metodą Hornera. Ja wykonałem to dzielenie i wyszło mi, że to q od x ma następującą postać. 2x do kwadratu minus 5x minus 3. Hurra! To jest normalne równanie kwadratowe. Więc tutaj licząc deltę i później odpowiednio pierwiastki, dla niektórych po prostu będzie szybsze wyznaczenie pierwiastków tych dwóch lub ewentualnie jednego, albo żadnego. Zobaczymy, jaka nam delta wyjdzie. Dla niektórych to jest szybsza metoda. Tylko trzeba, uwaga, wykonać dzielenie, a jak już dostaniemy z dzielenia równanie, no to jeżeli jest kwadratowe, to wiadomo delta, a być może da się to zamienić na iloczyn i z iloczynem tutaj walczyć. Różnie to bywa. Nigdy nie wiadomo, co nam wyjdzie z tego dzielenia. No ale nam wyszło równanie kwadratowe, no to liczę sobie deltę. Deltę policzyłem tutaj tak, dla pewności. Współczynnik, już mówimy o równaniu kwadratowym, więc może ja to zrobię innym kolorem, żeby się nie merdało. Tutaj a jest równe 2, b jest równe minus 5 dla równania kwadratowego, te jego współczynniki. Jak policzyłem deltę, delta mi wyszła 49, czyli jest większa od 0, a więc są dwa rozwiązania. Jak policzyłem x1 wedle znanych wzorów od dawna, co nie? To wyszło minus 1/2. Jak policzyłem x2, to wyszło 3. Czyli wszystko się zgadza. Nasz pierwszy pierwiastek to jest minus 1, drugi minus 1/2, no i 3. Czyli dostaliśmy tą drogą, tą alternatywną drogą numer 2, oczywiście to samo rozwiązanie, że pierwiastkami tego wielomianu, o tego tutaj, jest albo minus 1,
albo -1/2, albo 3. Każda z tych liczb zeruje nasz wielomiar. Jak widzisz, masz tutaj dwie drogi, którą będziesz w przyszłości stosował, no to już jest twój wybór. Ok, no to koniec tej lekcji.